Zapraszam na unboxing. Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Swego czasu prezentowałem Wam Shermana M4A1 Medium od firmy Border Model, ale teraz pojawił się nowy model, mianowicie pojawił się M4A1 z armatą 76 mm. Jest to najnowszy model, jaki ukazał się teraz od Bordera. No i oczywiście chciałbym Was zaprosić na krótki rys historyczny, a następnie na unboxing. No i wiecie jeszcze, do czego chciałbym Was prosić. A teraz idziemy do studia. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I tak jak wspomniałem, bohaterem dzisiejszego unboxingu jest jeden z ostatnich modeli Shermana od firmy Border Model pod numerem BT046. Omawiam dzisiaj wersję M4A1 76W. Była to pierwsza wersja właśnie Shermana wyposażonego w dział kalibru 76 mm, która właśnie weszła do produkcji. Posiadał odlewany kadłub, widzimy również już zmieniony kształt wieży. No i tutaj trzeba też wspomnieć, że ta wersja czołgu jest na zawieszeniu WWSS, a dokładnie VVSS, czyli zawieszeniu z pionowym systemem sprężyn spiralnych. Pracę nad serią czołgów M4, tak zwany ostateczny projekt, rozpoczęto latem 1943 roku. Celem było połączenie wszystkich głównych ulepszeń i modyfikacji opracowanych od momentu wprowadzenia czołgu M4 do produkcji w standardowy projekt podstawowy, który mógłby być stosowany w różnych kombinacjach kadłubów i silników używanych w czołgu M4. Jeden właśnie z zachowanych egzemplarzy czołgu M4 w jednym chyba z francuskich muzeów. Widzicie teraz na ekranie. Czołg M4A1 76W był wyposażony właśnie w działo kalibru 76 mm i posiadał nowy mokry system przechowania pocisków. W oryginalnym modelu M4 pociski były przewożone na stojakach w sponsonach, gdzie były bardzo narażone na uszkodzenia. W systemie mokrym stojaki zostały przeniesione do podłogi. Po obu stronach wału korbowego przewożono 65 pocisków chronionych przez, uwaga, 130 litrów wody. Kolejne 6 pocisków przewożono w gotowym do użycia stojaku w podłodze wieży chronionym przez 8 litrów wody, aby umożliwić dostęp do stojaka w podłodze. Inne modyfikacje obejmowały zastosowanie ostro zakończonego mechanizmu różnicowego i obudowy przekładni głównej przedniego pancerza o grubości 6,5 cm oraz kopuły obserwacyjnej dla dowódcy. Pierwsze czołgi produkcyjne były uzbrojone w działo M1A1 pozbawione hamulca wylotowego i wyposażone w okrągły was wieży. Mniejszy owalny włas magazynowy został wprowadzony w 1225 czołgach w sierpniu 1945 roku. Późniejsze czołgi były również wyposażone w wersję M1A1C lub M1A1C działa 76 mm. Obie te armaty wyposażone były w hamulec wylotowy. M4A1 76W był pierwszym czołgiem ostatecznej konstrukcji, który wszedł do produkcji. No i tutaj widzicie jeden z uszkodzonych, wręcz bym powiedział zniszczonych czołgów gdzieś we Francji lub Luksemburgu. Tam najwięcej tych czołgów było używanych. No niestety, po włazach widzimy, że jest duża możliwość, że załoga się uratowała.
Tu znowu widzimy najprawdopodobniej gdzieś we Francji lub innym kraju Europy Zachodniej wyjeżdżający amerykański czołg spoza palisady. Doczytałem, że właśnie tego typu palisady często Niemcy ustawiali, żeby właśnie Amerykanie nie mogli, czy tam alianci w ogóle nie mogli przejechać spokojnie kilkoma drogami, tylko była jedna droga, gdzie było ułatwione niszczenie pojazdów. I na kolejnym tak samo zniszczony właśnie M1A476. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem zdjęcie poprzedniego prezentowanego czołgu. I tutaj posłuchajcie, do końca wojny zbudowano łącznie 3426 egzemplarzy. Był to pierwszy czołg Sherman 76, który wziął udział w walkach po stronie amerykańskiej. Po II wojnie światowej wiele czołgów M4A1 76W zostało przekazanych krajom europejskim, które zaczęły przystępować do NATO, w tym Włochy, które w 1948 roku otrzymały 50 egzemplarzy mieszanych, które następnie weszły w skład odnowionych dywizji pancernych Ariete i Centauro i zostały przemianowane u Włochów na M4A1 76 łamane przez 52. Dodanie tego czołgu pomogło włoskim siłom pancernym stać się bardziej konkurencyjnym dzięki jego osiągnięciom. To tyle, jeżeli chodzi o taki krótki rys historyczny tego modelu. No, tutaj widzimy jeszcze kolejne zdjęcie. Gdzieś na froncie zachodnim najprawdopodobniej została uszkodzona gąsienica i widzimy amerykańskich żołnierzy. Tutaj następny czołg, który też niestety uległ awarii. Należy wymienić gąsienicę. No i teraz kilka zdjęć gotowego modelu od Bordera. Dosłownie kilka rzutów. Moi mili, to wszystko, przechodzimy po prostu do unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No i mamy kolejnego Shermana, proszę bardzo, i dodatkowo jeszcze Sherman ma również borderowe figurki amerykańskich czołgistów. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, że jest kolejny aliancki czołg. Fajnie by było, gdyby ich więcej się pojawiło. Z tego co wiem, Border zapowiedział już 2 kolejne, ale są to modyfikacje, powiem Wam, w inne wersje na tym samym podwoziu kadłubie. Czołgi. No dobrze, wiele rzeczy Wam już powiedziałem na ten temat. Co robimy? Zaglądamy oczywiście do środka. Standardowo, tak jak to u mnie, zaczynamy od instrukcji i nie mam zamiaru tego zmieniać. Powiem Wam, instrukcja to podstawa. A tak, może kamerkę ustawię. O, teraz gdzie lecisz? Tutaj masz leżeć. Dobrze. Powtórka artboxu z pudełka. Z drugiej strony mamy QWERTY. Mamy w dwubarwnym kamuflażu pomalowanego Shermana. Ja tutaj mam farby od Mission Models właśnie do malowania dwubarwnego albo jednobarwnego kamuflażu. Tutaj dobrałem taką farbę Warm Black Grey Tires. To jest bardzo dziwna farba, bo to jest farba, która jest przypisywana do wielu nacji. No oczywiście Mission Models farby. Można jej użyć w wielu innych modelach. Tutaj mamy MMP 028 US Army Olive Drab FS 30070, a tu mamy po prostu MMP 022 US Army Olive Drab Fedet 3. I powiem Wam, że tak jak się przegląda wiele filmów, tak samo przegląda się rekonstruktorów, to nie będę polecał tutaj, bo często bywa to od czapy. W każdym razie
Czołgi, jeżeli były już pomalowane na olive drab, dodawano powiedzmy taki drugi, dużo ciemniejszy kolor i mógł być to ciemny właśnie inny odcień olive drabu lub taki wygaszony czarny kolor, ale taki na maksa wygaszony. Nic żadnego bardzo czarnego. Tu widzę z Furii praktycznie wzorują się, ale okazuje się, że z tą Furią, aha, miałem zajrzeć do środka, to tak dużo czołgów jeździło. Zawartość jest w miarę bogata, chociaż to już jest w tej chwili standard. No, mamy bardzo dużo ramek plastikowych, niektórych widzę po 3 nawet sztuki mamy. Kadłub, wanna, widzimy, że są elementy 3D w wydruku, zestaw kalkomanii, blaszka, no i oczywiście metalowa lufa. Mamy też, widzę, taką plandekę, prezent, który osłaniał jarzmo armaty, osłonę jarzma armaty, a wieżę. Bardzo fajny patent. Tu sobie patrzymy dalej. No, powiem wam tak, wygląda, że to jest wszystko bułka z masłem. Tu mamy właśnie te układy jezdne, o których wspominałem w rysie historycznym. Bardzo fajnie się montuje gąsienicę. Wiem, niektórzy mogą z krzykiem zaraz uciec, ale spokojnie, easy. Duże rysunki, zwróćcie uwagę, duże rysunki, fajnie to wszystko jest opisane, co jak zrobić, co jest elementy 3D. Bardzo fajnie, że są te osłony lamp z przodu kadłuba, to jest bardzo fajna rzecz w 3D i tu widzę też na tyle jest. Bardzo, bardzo z tego się cieszę, bo z reguły te plastikowe to wyglądają tak nie najlepiej. O, i tu mamy właśnie linę do holowania, możliwość ustawienia tej półki z tyłu. Nie wiem, jak ta półka się nazywa, ja ją nazywam półkę, bo tutaj mamy taka półka na książki, nie? Z tyłu była, która się podnosi, o właśnie, nie mam zielonego pojęcia, jak to się fachowo nazywa. Tu mamy filtr od spodu, wkładamy, no i nietypowa wieżyczka, ta późnego typu, właśnie kopułka, że nie mamy tego typu właśnie kopułki, tylko jest już tutaj z okienkami, tak? Jak żeście Furię oglądali, to tam właśnie taka kopułka była. No i co dalej? Właśnie tu mamy ten prezent. To, no powiem wam tak, jakie malowania. No i uwaga, mam dużą pretensję do Bordera, w ogóle do chińskich firm, że dają nam jakieś malowanie, no ale niestety skąd to jest? Nie wiadomo. Ja tu mam jeden, posłuchajcie, tak, tu jest, posłuchajcie, ten, nazwa własna jest Cameron, tego czołgu i faktycznie był Cameron i Cameron występował w 2 wersjach. Cameron występował z tą lufą wcześniejszą i następnie późną, która miała już hamulec wylotowy i okazuje się, że Cameron, który był właśnie tym Cameronem, był tym Cameronem, który rozwalił Panterę na moście, która no niestety później zablokowała wszystko. Ale w każdym razie taki był zamysł Niemców. To był właśnie i chyba to było w Luksemburgu. Dobra, jedziemy dalej. Jako pierwsze elementy będą elementy część dolnej tej wanny, tak, Shermana. No powiem wam, że jestem cały czas pod wrażeniem, jeżeli chodzi o detal. Jest on niesamowicie fajnie zrobiony. Ja może odsunę ten, żeby kamera nie głupiała. No powiem wam, że naprawdę jest to bardzo dobrze zrobione. Tak, wiem, mam wolniej obracać, żebyście mieli chwilę na złapanie oddechu. A w środku nic nie ma. Teraz tak, tu mamy górny kadłub. I powiem wam, jak ja patrzę na ten kadłub, to mi ślina cieknie, znaczy bez przesady, nie? Ale po prostu bardzo podoba mi się sposób, w jaki odwzorowywują detal. On jest, wiadomo, że przebarwiony, tak, przekolorowany, przekoloryzowany, ale powiem wam, na modelach w skali 1:35 tak trzeba, żeby naprawdę uzyskać bardzo fajny efekt, bo jest to kadłub odlewany
I tu mamy ten właśnie taki wzór odlewu. To jest naprawdę super sprawa. Teraz stop klatka, patrzcie. I zwróćcie uwagę, ile tu jest miejsc, w które trzeba będzie po prostu, w które trzeba będzie wklejać elementy. Będzie co robić. Kolejna ramka i powiem Wam, że już jestem bardzo, bardzo zadowolony z jednej rzeczy. Nie wiem, czy to zauważyliście, bo ja na to czekałem, nie widziałem tego wcześniej. Posłuchajcie, mamy armatę późnego typu i mamy od razu tutaj hamulec wylotowy, więc możemy sobie zrobić po prostu również późniejszą wersję. Autentycznie te czołgi z wczesną, późną armatą różniły się tylko i wyłącznie tym, że druga armata nie miała tego takiego obrączki, takiego ringa nakręconego na koniec armaty. Był on zdjęty i założony był hamulec. Już mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. A teraz sobie zobaczymy wieżę. Jest, powiem Wam, ona super zrobiona. Detal jest naprawdę bajka. Zwróćcie uwagę, tu jest osłona jarzma. I tu jest ten hamulec. I teraz macie jeszcze ruchome, czyli ja będę Wam pokazywał. Tak samo, super jest to zrobione. Proszę bardzo, detal na wieży. Mam nadzieję, że ten napis zobaczycie. No, tył wygląda tak. Tak samo jest bardzo fajnie pokazane odwzorowanie tego detalu. Tu proszę bardzo, jeszcze raz Wam pokażę osłonę jarzma. I teraz właśnie, czy to jest to? Przepraszam, że tak szybko ruszam. To są ten element, musi być gdzieś jeden jeszcze. I to jest tak właśnie ten brezent. I teraz tak, jak będziemy przyklejać brezent, to tu według instrukcji niektóre elementy musimy ściąć, ponieważ no on jest na tym fragmencie, tak? Więc tutaj po prostu musimy usunąć pewne elementy. Nie no, powiem Wam naprawdę, już jestem bardzo zadowolony. Tu widzę, jest fragmenty, dwa rodzaje karabinów, jakie montujemy. No i kolejna ramka. Mamy tutaj płytę z tyłu. Bardzo fajnie jest pokazana. Włazy do silnika. Zobaczymy, jak one od tyłu wyglądają. No tutaj jak będziemy chcieli otworzyć, bo są miejsca na uchwyty, chyba, no to musimy te otworki zaszpachlować, no ale to żaden problem. Tutaj mamy filtr. Ten element to nie wiem, czy nie idzie na przód chyba, tam jest do przodu. Z tego co pamiętam, taka osłona chyba pod lufą. Nie, powiem Wam, że naprawdę te elementy, tu mamy właśnie klapy, właśnie tu jest kierowca i strzelec i tu warto zwrócić uwagę na takie wykrzywione te zawiasy. Te klapy miały na bok pod skosem iść. No i popatrzmy tutaj na sam przód. O, w
ten sposób powinienem pokazać. Przód odlewany, napisy tak samo. Super detal. Gadżety, czyli krótko mówiąc ramka z dodatkami, abyśmy nie musieli dokupować za grube pieniądze dodatków żywicznych. Już widzę fajne rozwiązanie uchwytów kanistrów. Chyba to są kanistry. A dodatkowo, posłuchajcie, te kanistry można zrobić otwarte. I tu znowu zawiało furią. Bardzo proszę. Już widzę, że ten zestaw będzie wędrował do wszystkich Shermanów od Bordera. A tu mamy oczywiście niemiecki hełm centralnie teraz, pasujący właśnie do tej niemieckiej maski, gdzie ona jest? O tutaj, do tej niemieckiej maski przeciwgazowej. Mamy tak samo, niczym w Furii, posłuchajcie, belki drewniane, które wieszano na bokach. Podobno były one dużo skuteczne, dawały wiele załóg zostało dzięki tym belkom uratowanych. Tu oczywiście mamy amerykańskie hełmy, z tym, że to nie są hełmy oczywiście czołgistów, ale hełmy polowe, które czołgiści mogli mieć na zewnątrz lub wewnątrz. Mamy prezent jeden, mamy drugi prezent, teraz centralnie widzicie, kolejny kocyk. Przepraszam, że tak nazywamy się zawsze to z kocykiem. No i tutaj kolejne rzeczy. Tu mamy torby, sakwy, chlebaki. I to jest bardzo fajne. A tutaj dokładnie mamy skrzynki drewniane, a po prawej stronie są zamknięcia do nich. No i tutaj jeszcze mamy. I teraz patrzcie, jak są wykonane kanistry. Tu mamy same kanki, tak? A tu mamy góry do nich, które sobie tu wklejamy. Może pokażę jeszcze z drugiej strony te kanistry. Typowo amerykańskie. I teraz jak mamy właśnie góry, tu sobie przyklejamy po prostu uchwyty i uwaga, mamy tylko właśnie, które to są, bo mamy wlewy, zapięcia do wlewu, bo tu mamy jeden, drugi, ale tu też mamy. I tak szukam, możliwe, że są na innych ramkach korki po prostu, bo tu jest jeden, drugi, albo czegoś nie mogę znaleźć, albo jest na innej ramce. Bardzo fajnie to jest zrobione, bo tu są korki, a tu zapięcia. W ten sposób. Tu są jedne rzeczy, a tu są drugie. Może ktoś to rozwiąże, już sklejał, zauważył, gdzie. Ja w każdym razie, no powiem wam, tą ramką duży plus jest dla firm, które dodają tego typu elementy po prostu do modeli. Kolejna ramka i powiem wam, tu już jest tego od metra. Mamy włazy, tak, mamy dwa włazy. Tu mamy ten późny, bo tu mamy ten standardowy, klasyczny, płaski taki właz. Mamy płytę nadsilnikową. To chyba też jest płyta nadsilnikowa. To tak samo. No powiem wam, widzę, że to jest taka będzie ramka, którą znajdziemy we wszystkich produkowanych przez... Tak, oni nie wycinali, po prostu nie bawili się w wycinanki. Tu mamy z poprzedniego modelu właśnie wejście, kopułkę dowódcy. No tu mamy super tą kopułkę. Właśnie z wizji, tu mamy te wizjery. Masa elementów. To są chyba klapy, które gdzieś idą tutaj nad silnik. Tu mamy tył czołgu. Inny chyba przód mamy. Tak, tu jest inny wzór przodu. Tak samo z wzorem. No powiem wam, no tu mamy dwa rodzaje karabinów maszynowych, małego i dużego kalibru. Znaczy ten w ogóle to jest do środka, tak? To jest ten, z którego niestety bał się strzelać jeden z najmłodszych bohaterów Furii. O Boże, chyba obejrzę Furię sobie jeszcze raz. Fajny ten film jest. I tu jest tak, ramka A.
i to jest M1A1 Sherman, ale bez podanego typu. No powiem Wam, no tu mamy elementy, które naklejamy na kadłub z tyłu, mamy też siatki zabezpieczające, kilof mamy oddzielnie tak samo. Super narzędzia, sapersko-inżynieryjne można powiedzieć, tak, no po prostu narzędzia działkowca. Osłony peryskopów na wieży. O rany, jest tego masa, powiem Wam. Niesamowita ilość, no duża ramka z bardzo dużą ilością elementów. No i skaczemy do kolejnej. Tego się boję, że tu będzie lament, płacz, krzyk, zgrzytanie zębów. Tak, to są te 3 ramki z gąsienicami. Tu są pojedyncze ogniwa gąsienic, jeszcze mamy takie nakładki, które tu z boku nakładamy, żeby nam po prostu gąsienica nie zeskoczyła z kół. Powiem Wam, super one są wykonane, no dużo roboty, tak, ale to nie są jakieś elementy, które nam będą zwiewały. I uwaga, tym bardziej, że mamy wzornik do układania, super sprawa. Czyli sobie układamy pyk, 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 tylko nie możemy się pomylić, żeby na przykład tych ograniczników z boku gąsienic odwrotnie nie zaczepić, bo będzie lipa. Bardzo precyzyjnie wszystko, no zero, no tutaj w ogóle o nadlewkach to nie ma co mówić, bo po prostu w chińskich modelach praktycznie one nie istnieją. 3 ramki. 2 ostatnie ramki plastikowe. Układ jezdny z kołami. No i tutaj jak robiłem Wam taki właśnie ten research tego modelu, to znaczy mówię o tym rysie historycznym, tak? Od jakiegoś czasu zaczynam zwracać uwagę na koła, jakie są montowane no, w pojazdach, tak? Swego czasu bardzo zacząłem zwracać uwagę, kiedy jeden z ludzi zwrócił, no taki typek, zwrócił, o tam nie było montowanych tych kół, tylko były takie koła, gadasz głupoty. No kurka wodna, ja oglądałem akurat zdjęcia oryginalnych Shermanów, nie muzealnych, z różnych muzeów i powiem Wam tak, tu jak będziecie jeszcze raz rys historyczny oglądać, tam czołgi były na takich, później na przykład na puste koła, pełne, gładkie w środku, po prostu używano kół, które pasowały i czołg mógł dalej jechać, więc często bywa, że jak on miał tutaj te 4 wózki, tak, 4 wózki, raz, 2, 3 wózki. Tak, jak on miał te 3 wózki, tak, i w każdym wózku po 2 koła, często były, na przykład mógł wjechać na jakiś ładunek, tak, granat został rzucony, albo no nie wiem, ostrzał, cokolwiek, tak. I te koła po prostu grunt, żeby one pasowały właśnie do tego układu jezdnego VVSS. Pełną nazwę powiedziałem Wam na początku, teraz Wam nie jestem w stanie tego powiedzieć. To nie jest język dla cywilizowanych ludzi. Szy, czy, ży, brzęcze, Szczykiewicz. Proszę bardzo, tak prezentuje się detal. No tutaj akurat te blachy sprężynujące mamy już w plastiku. Niektórzy producenci dają to w blaszkach, co dla niektórych jest na początku takie wow, super, nie, blaszka, no tylko wygnij później. No i jest płacz. Korki, zamknięcia do wlewów paliwa. Masa, o fajnie, właśnie tutaj też są koła napędowe i też były różne. Autentycznie były różne w tych, na przykład jadą te same czołgi, każdy ma na przykład inne koło napędowe, może mieć inne koła, wymieszane koła jezdne i tak samo koło napinające. Chyba to jest koło napinające z tego co pamiętam. Super detal, zero moim zdaniem problemu, jeżeli chodzi o składanie i to są 2 ostatnie ramki plastikowe, ale to nie oznacza, że koniec. Tak jak mówiłem, to jeszcze nie koniec.
Metalowa lufa. Z tym, że tutaj właśnie z tym pierścieniem na końcu, z ringiem, do tej wcześniejszej wersji Armaty 76. Lina, super sprawa, blaszka i mamy też te właśnie rzeczy, które tu się znajdują. Właśnie tu mamy te osłony do oświetlenia i chyba jeszcze, nie, do oświetlenia, a nie, przepraszam, i do peryskopów. Ale ja bym tak naprawdę chyba jednak wykorzystał te blaszki. Tak, chyba tak. No i tutaj pod spodem mamy tą kalkomanię, na której są dosłownie dwa modele. Bardzo fajny zestaw, bardzo fajnie, że nie będę tego otwierał, bo jest zaklejone. Bardzo fajnie, że zwróćcie uwagę, Chińczycy dbają o nasze zdrowie psychiczne, że jak to połamiemy, to mamy to, a jak nie mamy tego, to mamy tam jeszcze chyba elementy plastikowe. No, super są chłopaki. No i właśnie tu są, patrzcie, oszklenie do kopułki, po prostu, nie żadne malowanie sobie pseudofarbami przypominającymi szkło, peryskopy wszystkie, zobaczcie, oświetlenie, znaczy do oświetlenia są reflektory, tak, no po prostu cud, miód, palce lizać i to jeszcze nie koniec nadal, bo teraz mam to pudełko. I ja jestem zawsze naprawdę pod wrażeniem figurek, które sprzedaję. Border. Dobra, nie ma to tamto, nie ma żadnych szczęk teraz. Po prostu otworzę w ten sposób i tyle. Nie ma co się bawić. Wiem, barbarzyńsko postępuję. Aż mi szkoda jest ich wyjmować z tej torebki. Rewelacja, powiem. Zwróćcie uwagę na detal. Przez folię, jak wyraźnie widać. Po prostu rewelacja. Ten typ też jest, posłuchajcie, w typowym amerykańskim hełmie czołgisty. Następny jest na stojaka. Typ stoi w takim normalnym polowym jakby mundurze, no bo on jest w polowym mundurze, co ja gadam za głupoty. I typowy na głowie ma typowy amerykański... aż zerknę, posłuchajcie, co to za gość jest. Bo to jest ten koleś. Do czołgu to mi bardziej ci pasują. Dobra, okej, ten założył hełm piechoty na ten hełm, bo miał tak robić, tak mieli robić, tak? Ale ten zwykły to może stać gdzieś obok. No tu mamy tego, który sobie siedzi i to jest właśnie, zwróćcie uwagę, że widać po prostu słuchawki z boku. On ma hełm pancerniacki, pancerniaka amerykańskiego i ma na to dodatkową ochronę. To wszystko. No i tutaj jest ten siedzący, też fajny. I tak się prezentuje. Powiem wam, super zabawa, bomba, sprawa. O rany. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie też farby Mission Models, modele Mission Model, modele Bordera. Pozdrawiam was i oczywiście wiecie o co też proszę. Trzymajcie się do następnego unboxingu. O tak powinienem postawić. Wypoczywajcie, są wakacje.